Testujemy Hondę i całkiem nieźle chodzi. O, jakieś wariaciki, mordeczki się trafiły. Jak nie odpali, no to będzie lipa. No nic, trzeba na pych. Kocica. Jak ładnie chodzi na obrotach. Schodzi z obrotów, wyregulowana trochę już jest. No i dobra, testujemy Hondę. Trochę wyregulowałem dzisiaj gaźnik, także powinno być ok. Wszystko się zgadza. Możemy jechać na mini przejażdżkę. A jeszcze te plastiki trzeszczą dość parszywie. Także trzeba będzie coś z tym zrobić, trzeszczeniem. Bo niestety brzęczy. Dość mocno brzęczy. Trzeba się tego brzęczenia pozbyć. Chodzi całkiem fajnie. Coraz lepiej. Już trochę jest dopieszczona, można powiedzieć. Także te biegi też już fajnie chodzą. Benzyny mamy mało, ale chyba na stację nie pojedziemy, bo problem jest taki, że akumulator mi zdechł, jak mi padnie. To niestety będzie lipa. O, minęliśmy motocyklistę kolejnego na Hondzie CBF. Także fajnie. Ale też muszę się dowiedzieć, co tutaj trzeszczy. Jakieś gumowe uszczelki czy coś pod te śrubki. O. Nie wiem, które te plastiki tutaj z przodu. O, z dwójeczki. Jeszcze muszę się przyzwyczaić do tych biegów. Ale jak nasmarowałem, to już całkiem przyjemnie to działa. No i powiem szczerze, że no trochę wymagała serca i jeszcze na pewno trochę serca będzie wymagała, żeby to miało ręce i nogi na pewno. Więc trochę się trzeba będzie pobawić jeszcze z nią, żeby to naprawdę było doprowadzone do takiego porządku, do takiego stanu, w którym można pojechać jakieś 50 km, przejechać się z dziewczyną na przykład. Taki ogólnie jest cel, żeby w tym roku sobie pojeździć trochę na motorze i w takim celu ją zakupiłem. O. Szkoda, że tu nie pokazuje, który bieg jest zapięty, to by na pewno było ułatwienie. Tak to trzeba wyczuć sprzęta. Ale fajnie się prowadzi. O, tutaj jacyś rowerzyści mają wyznaczoną swoją drogę, także spoko.
Zobaczymy, czy nie ciągnie na sprzęgle. Nie gaśnie. Nie jest źle. Fajnie, fajnie. Przyjemna jazda na motocyklu. Wokół komina na razie, bo akumulator zdechnięty, to nie ma co tak naprawdę ryzykować pchania, ewentualnie na popych. Kiedyś się WS-kę na popych odpalało. O, kotek idzie powolutku. Kocie, uważaj, kocie. Lepiej przejść przez ulicę, zanim wariaci będą nadjeżdżać. W ogóle ciekaw jestem, jak wyjdzie ten film. Możecie zostawić suba, łapkę w górę, jeżeli taki format filmów wam się spodoba. To będzie więcej takich vlogów. Możecie dać znać w komentarzach, czy macie jakieś moto, czy zamierzacie kupić jakiś sprzęt w tym sezonie. No i jedzie. Rekreacyjnie. Myślę, że taka 125 na początek jest spoko. Może nie taka Honda. Najwygodniejsza to ona nie jest na pewno. Pozycja jest taka pochylona do przodu trochę. Więc to jest ten minus tego motocykla. No ale cena była całkiem ok. Jak za taki stan. Mam nadzieję, że z silnikiem jest ok wszystko. Olej też wymieniłem. Rozważałem też skuter kupić, ale mówię, w tym roku będzie moto. Kurwa, już katarek. Może i na stację podjadę, ale jak będę spychu palił, to trochę będzie wstyd. Dobra, jedziemy na stację. Dobra. Wlejemy jej benzinki. No i teraz pytanie za 100 punktów. Czy odpali? O! Jakieś wariaciki, mordeczki się trafiły. Jak nie odpali, no to będzie lipa. No. Trzeba na pych. Hopsa, 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 sa. No i poszło. Trzeba sobie radzić. Z zamkniętym szybkiem. Jak to się mówi? No, niestety, trzeba było na pych palić. Ale jedzie. To najważniejsze. Kiedyś w motorach były kopki. A teraz kopki nie ma. Z tym sprzęgłem, no to jeszcze też muszę na pewno poustawiać jak należy, żeby to miało ręce i nogi. Jakieś roboty drogowe. Powoluteku. Rozkopane przy szpitalu. Tu ludzi na stawach dzisiaj dużo. No w sumie pogoda jest, to nie ma się co dziwić. Niedziela, pogoda ładna. No to warto wyjść sobie.
Zobaczymy. Przez osiedle Matki Polki. Trzeba być uważny na motorze. Ulala, ale oślepia. Co tu, jakiś wir wysypali czy coś? Tak łatali drogę chyba. Dobra, pojeżdżone. Trzeba się zbierać na jakąś kolacyjkę. To był bardzo miły dzień i trochę pojeździłem. Możesz dać znać w komentarzach, co byś poprawił, co byś jeszcze dodał w takim filmie. Ja chętnie przeczytam wszystkie komentarze, a tymczasem żegnam się z Wami i do następnego odcinka. Pozdro, yo!